Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Michał, takie nasze standardowe pytanie. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Cześć. No właśnie tydzień temu wróciłem z safari z Egiptu, gdzie nurkowaliśmy na wrakach i no ostatnie nurkowanie było na słynnym wraku Dżenisadi. Przepiękny wrak, polecam każdemu. Czyli ciepła woda zupełnie inaczej niż teraz w Polsce w naszych warunkach, tak? No zdecydowanie tak. Wróciłem i od razu miałem zapalenie zatok, ale to już za mną. Słuchaj, ten odcinek zaprosiliśmy Cię po to, bo chcemy porozmawiać o imersoterapii, tak? To jest dosyć ciekawy temat. Czy mógłbyś nam przybliżyć, czym jest? Okej, imersjoterapia i to, czym zajmuje się Dive Hub w Łodzi, to program, który angażuje osoby niepełnosprawne w nurkowanie. Imersjoterapia to ogólne pojęcie, które ma urzędnikom uzmysłowić to, co robimy, czyli zabieramy osoby niepełnosprawne pod wodę, a sam program nazywa się Pojąć Głębie i jest ogólnopolskim programem realizowanym we współpracy z PEFRON-em i dzięki środkom PEFRON-u osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje pasje poprzez nurkowanie. Jakiego to typu są, niepełnosprawności? Słuchaj, to akurat w tym programie jest to zawężone do niepełnosprawności umysłowych, czyli takie osoby, które u nas szkolą się czy nurkują i realizują swoją pasję, ograniczamy tylko, to w zasadzie wymogi tego programu, ograniczają tylko do osób z niepełnosprawnościami umysłowymi. Nie bierzemy tutaj pod uwagę osób, które mają niepełnosprawności ruchowe, tylko i wyłącznie umysłowe. Okej, i teraz takie pytanie. Czy takie szkolenie, tą imersoterapia, różni się jakoś bardzo od takiego standardowego kursu, OWD na przykład? Oj, oczywiście, Kamil. To jest tak, że zaczynamy ten kurs od takich bardzo podstawowych elementów. Czasami te osoby niepełnosprawne nawet nie potrafią pływać. Czyli zaczynamy od nauki pływania, tak? Zaczynamy w ogóle od położenia się w wodzie, od zrelaksowania się. Często te osoby mają ogromny stres związany z barierami w życiu codziennym i te osoby właśnie, to jest terapia. Naszym celem nie jest samo zanurkowanie, tylko naszym celem jest pokazanie świata podwodnego i odnalezienie relaksu i tego, co my nurkowie też często mówimy o tym, tej nirwany. Tak, takiego wychillowania pod wodą, te 45 minut spokoju, ciszy bez telefonu. Dokładnie tak. I ten relaks ma pozwolić odprężyć się, ten stan nieważkości ma dawać też taką samą satysfakcję osobom niepełnosprawnym. Czyli pierwsze zajęcia to jest nauka pływania, to rozumiem jest realizowane, na basenach czy w wodach otwartych? Wiesz co, większość programu koncentruje się na basenach i też zupełnie inaczej skonstruowany jest cały program. Ten program jest oparty na stworzonej książce. Ta książka jest tylko i wyłącznie programem, który ma służyć osobom niepełnosprawnym. Też są zupełnie inne limity. Z osobami niepełnosprawnymi schodzimy pod wodę do maksymalnie 5 metrów. Tak, abyśmy nie mieli żadnych problemów z kwestią wynurzenia i ewentualnych sytuacji awaryjnych. Najwięcej w zasadzie radości osoby, z którymi nurkujemy, czerpią z samego zanurzenia. Wiesz, to jest ten stan nieważkości, nie potrzebujesz 10-15 metrów, wystarczą ci nawet 2 metry na basenie, żeby sobie fajnie prowadzić sobie spokojne nurkowanie. Tak, no faktycznie, bezpieczna głębokość, nawet jak pójdziemy na wody otwarte, to w polskich wodach jeszcze coś widać tak naprawdę. Dokładnie tak, jest bardzo dużo ryb, fajna roślinność, więc ten litoral na płytkich wodach jest najbardziej interesujący dla takich osób. No i powiem ci, że nasze takie wyjazdy nad jeziora często kończyły się łzami szczęścia. O, to bardzo ciekawe, bardzo przyjemne w ogóle zobaczyć pewnie taką osobę, która się cieszy. Czyli tak, kurs zaczyna się od nauki po prostu czasem pływania. Długo to trwa u takich osób? Nie, Kamil, to jest nauka pływania. Niektóre osoby z niepełnosprawnościami mają też różne okoliczne schorzenia, jakieś deformacje mięśniowe czy
czy problemy z utrzymaniem ustnika. Wiesz, podam taki przykład. Na jednej z poprzednich edycji programu mieliśmy uczestnika, któremu 2 miesiące zajęło tylko i wyłącznie wytrenowanie utrzymania ustnika w ustach. Więc najpierw to była fajka, tak, no wiązało się to z problemami dla nas oczywistymi, czyli nabieraniem się wody do ust. No jest to problematyczne. Praca poprzez 8 zajęć pozwoliła nam wyrobić odpowiedni odruch u uczestnika, żeby spokojnie utrzymał ustnik fajki na powierzchni, a potem, żebyśmy mogli przejść spokojnie do zanurzenia i trenowania podstaw w ogóle nurkowania, żeby utrzymać ten ustnik zębami. Więc no tutaj musimy wykazać się ogromną cierpliwością, ale też potem odwdzięcza się to u takich osób ogromnym zaangażowaniem i no tak ogromną, uwierz mi, tak ogromnej chęci nie widziałem u żadnej osoby pełnosprawnej, jak my realizujemy nasze zajęcia i przychodzą te osoby po prostu z bananem na ustach. Brzmi to naprawdę niesamowicie w takim razie. No powiem Ci, że to też napawa nas dumą, bo robimy coś ciekawego, co pozwala mnie osobiście pomyślenie sobie, jest jeszcze obszar, którym możemy zainteresować osoby z niepełnosprawnościami. Wiesz, bo to jest tak, mamy jakieś programy i te programy, jak zacząłem interesować się tematem osób z niepełnosprawnościami i ich rehabilitacji, to te tematy są powtarzalne. Tak? Mamy hipoterapię, dogoterapię, te programy są dobrze rozwinięte, są do tego oczywiście, jest do tego metodyka, a program Pojąć Głębie naprawdę jest czymś innowacyjnym, czymś nowym. Także to, co my realizujemy już od 2018 roku tutaj w Łodzi, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i mam nadzieję, że będzie docierało to do coraz szerszej grupy osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami umysłowymi. Bo tutaj no, nie mogę mówić o osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi, bo ten program akurat do takich osób nie jest skierowany. Mówisz, że ten program występuje w Łodzi, a występuje w jeszcze jakichś innych miastach w naszym kraju? Tak, wiesz co, ten program został stworzony przez Agnieszkę Dejnę z pubu spółdzielczego. Ten pub spółdzielczy mieści się w Pucku i tam ten program miał swój początek. W Gdańsku jest realizowany przez szkołę Happy Dive i mamy 7 ośrodków w całej Polsce, w których ta terapia jest organizowana. I powiem Ci, że z ogromnym sukcesem, bo Warszawa ma 2 grupy po 6 osób, Suwałki, Gdańsk ma 2 grupy po 6 osób, Gniezno, Łódź, Rybnik, Rzeszów. Także ten zasięg jest bardzo duży, jeśli chodzi o sam program. To naprawdę fajnie w takim razie. Czyli rozumiem, w Łodzi jako jedyni Dive Hub prowadzi tego typu terapię, tak? Z tego, co mi wiadomo, to jesteśmy jedynym centrum nurkowym, które prowadzi zajęcia w ogóle z niepełnosprawnymi, jeśli chodzi o nurkowanie. I chętnych nie brakuje, jak rozumiem. No nie. Powiem Ci, że zaczynaliśmy w 2018 z 1 grupą, a w 2019 mieliśmy 2 grupy. Właśnie teraz skończyliśmy zajęcia z 3 grupami. Kolejna wiosenna edycja pokazuje, że kroi się temat dla 4 grup. A jeszcze wracając do takiego szkolenia, bo na początku mówiłeś, że nauka pływania, a czy taki kurs różni się pod względem od OWD czy innych kursów? Nie wiem, więcej instruktorów potrzeba do takich osób na zapewnienia bezpieczeństwa, czy... Oczywiście, że tak. Słuchaj, osoby z niepełnosprawnościami potrzebują zawsze opieki 1 na 1. W sytuacji, w której nie mamy tak naprawdę pewności odruchów, bo choroby bywają różne, w naszym programie biorą udział wolontariusze i mamy zatrudnionych instruktorów. I zawsze na 6 uczestników mamy 6 opiekunów. A to zupełnie inaczej niż w takim podstawowym kursie, jaki ja kojarzę. Bywa 6 do 1. Tak, jeden instruktor i 6 kursantów. Zgadza się. Rzeczywiście tak. Musimy taką naprawdę pełną opieką otoczyć osobę niepełnosprawną, ponieważ jest to totalnie nowe środowisko i ta osoba musi czuć bezpieczeństwo i to poczucie opieki jest jak najbardziej ważne.
Okej. I na jakich głębokościach zaczynacie naukę? Jakichś bardzo płytkich? Tak jak pierwsze zajęcia kursu OWD, nasze kilka pierwszych zajęć, dopóki nie stwierdzimy, że rzeczywiście wszyscy podopieczni dają sobie radę z poruszaniem się na wodzie i pod wodą, wszystkie zajęcia odbywają się na głębokości do 1,30 m, czyli do pasa. No jeżeli jest osoba niższa, dostosowywaliśmy tą głębokość basenu, co jest ogromną zaletą naszego łódzkiego basenu. Tak, ruchome dno to jest coś ciekawego. Dostosowaliśmy tą głębokość do nawet 1,20 m, metra na pierwszych zajęciach, tak żeby był komfort tego poruszania się najpierw w wodzie do pasa, a potem dopiero przechodziliśmy do zajęć typowo nauki poprawnego pływania w płetwach, zanurzania się ze sprzętem i korzystania z całego sprzętu nurkowego. Czyli te wszystkie, nie wiem, znaki nurkowe też są uczone, wyważenie, klarowanie sprzętu, to też wszystko jest w programie, tak? Jak najbardziej. Zwracamy uwagę szczególną na właśnie to, jak zajmować się sprzętem. Te osoby po kilka razy na zajęciach mają przytaczane tutaj najważniejsze elementy korzystania z tego sprzętu, bo no musimy przyjąć, że taka osoba może zapomnieć, więc nie skupiamy się na tym, że oni mają się nauczyć, tylko skupiamy się na tym, żeby dobrze się czuli podczas całej terapii. Dlatego ta opieka jest tak wzmożona. Czy ta terapia kończy się w jakimś momencie egzaminem i taki osoba może iść sama nurkować, czy powiedzmy z kimś partnerem, czy może korzystać dalej powiedzmy z terapii, jeśli wyraża zainteresowanie, chciałaby ponurkować na przykład na wodach otwartych? Jak to dalej wygląda? Kamil, oczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie, bo powiem Ci, że już otrzymałem takie pytania od kilku uczestników, którzy bardzo dobrze sobie dawali radę. I chcą nurkować. Tak, chcieliby nurkować samodzielnie i czy oni mogą otrzymać certyfikat. W tej chwili trwa proces rejestracji programu Pojąć Głębie jako organizacji nurkowej, więc możliwe, że w najbliższym czasie będziemy mieli własne certyfikaty. Super. Ale na chwilę obecną uczestnicy terapii mają się dobrze bawić i gwarantujemy im, że w momencie, kiedy my otrzymujemy środki finansowe z organizacji rządowych czy pozarządowych, zapraszamy ich na kolejną edycję terapii. To jest jedyny sposób, w który oni mogą się wdrażać, czy w którym oni mogą brać udział, to właśnie udział w imersjoterapii Pojąć Głębie. W tej chwili w województwie łódzkim no rzeczywiście jesteśmy jedyni. Okej, czyli tak naprawdę kolejna edycja imersjoterapii dla takich osób typu wyjazd już na wody otwarte, jak będzie ciepło, tak, z opiekunami, z instruktorami? Tak, jak najbardziej. Jeżeli my, w momencie, kiedy my organizujemy tą terapię, środki są też przewidywane na wyjazdy w teren i nas ogranicza tylko aura. Tak, raczej organizujemy to w sezonie letnim, więc rzeczywiście wtedy te osoby, które już nurkują z nami, mogą pojechać na taki wyjazd z programem Pojąć Głębie. To mi się przypomina moje pierwsze nurkowanie na wodach otwartych, to jest zupełnie totalnie inaczej niż na basenie, tak, gdzie widzę ściany, widzę odległości, ta przejrzysta woda, a jak tutaj jeszcze, jak pierwszy raz jedziecie na wody otwarte, to też takie szkolenie robicie wstępne dla tych osób? Jakiś kurs ponownie? Wiesz co? Nie, ponieważ najczęściej wyjazd na wody otwarte jest organizowany już po kilku zajęciach takich w basenie, czyli te osoby są oswojone ze swoimi umiejętnościami i mamy pewność, że dobrze już się czują z obsługą sprzętu. I pamiętaj, że te nasze zanurzenia nie są głębokie. Najczęściej na początek są to 2 metry, ale maksymalnie nie przekraczamy głębokości 5 metrów i wiesz, że w naszych polskich jeziorach, choćby tu w okolicy Łodzi, czy na Budzisławiu, czy na kamieniołomie Honoratka, mamy dobrą widoczność. Tak, zwłaszcza w tygodniu, jak tam nie nurkuje. I my realizujemy najczęściej nasze wyjazdy w tygodniu, bo to gwarantuje nam dobrą widoczność, fajną zabawę i przede wszystkim dużo życia pod wodą. I uwierz mi, to są niesamowite wrażenia dla wszystkich uczestników, ale też dla kadry, bo po prostu wdzięczność tych ludzi jest niesamowita. Zresztą to mamy na naszej stronie facebookowej, mamy relacje z takich wyjazdów, tam można zobaczyć właśnie te łzy szczęścia dziewczyn, które kończyły swoje nurkowania i były przeszczęśliwe. Super, naprawdę to brzmi niesamowicie. A jak
wygląda przygotowanie, powiedzmy, instruktora, żeby mógł uczyć w takim programie Pojąć Głębię? On się bardzo różni od typowego kursu instruktorskiego? Wiesz co, tak, różni się, może bardzo nie, ponieważ instruktorzy, posiadając umiejętności szkoleniowe, są już przygotowani merytorycznie do prowadzenia zajęć. Ogranicza się to do opieki 1 na 1, natomiast rzeczywiście my, przygotowując się do szkolenia osób niepełnosprawnych, mieliśmy osobną sesję z metodologii pracy z osobami z niepełnosprawnościami umysłowymi i to jest osobny rozdział i osobne przygotowanie, osobny kurs. Do tego wolontariusze są przygotowywani poprzez kursy jako asystenci osób niepełnosprawnych. Jest taka certyfikacja, organizacja CMAS posiada w swojej strukturze również takie szkolenie, więc wykorzystujemy już gotowe rozwiązania, które organizacje nam mogą zaoferować. Dlatego tak, jest potrzebne odpowiednie szkolenie i przeszkolenie dla opiekunów takich osób. Mówisz, że są też wolontariusze jako opiekunowie, tak? A jak zostać takim wolontariuszem? Jakbym, powiedzmy, nie wiem, chciał zaangażować się bardziej w program Pojąć Głębię. Zapraszam Cię do Dive Hubu. Wystarczy chęć. Tak naprawdę podstawy, czyli kurs nurkowania my jesteśmy w stanie zapewnić, a dalsze szkolenia organizujemy w ramach programu Pojąć Głębię. Więc najbliższa edycja wiosenna jest przed Tobą. O, brzmi naprawdę fajnie, bo lubię się angażować w takie tematy. Oglądajmy jeszcze ten podręcznik, to widzę, że jest bardzo fajnie przygotowany, prostym językiem. Zupełnie inaczej wygląda niż te podręczniki, które do tej pory widziałem. Czy to też ma związek z tymi niepełnosprawnościami umysłowymi? Tak, wiesz co, tutaj ja może otworzę choćby jedną stronę. Pozwól mi chwileczkę, mamy tak bardzo zobrazowane tutaj sytuacje. Schematyczne rysunki. Schematyczne mamy rysunki, tak. Nurek, twarz nurka, gdzie wskazuje na środkowy przycisk automatu, który nazywamy bypassem, tak. W celu oczyszczenia automatu nurek będzie mógł nacisnąć bypass. W bardzo obrazowy sposób przedstawiamy czynności, które takie osoby mogą wykonywać, żeby komfortowo i bezpiecznie nurkować, i ten podręcznik tak jest skonstruowany w sposób najprostszy, ale tak klarowny i przejrzysty, żeby każda osoba z niepełnosprawnościami mogła to zrozumieć. Jest to podręcznik skupiający się w zasadzie na obrazkach, ponieważ niektóre osoby mają nawet problemy z czytaniem, dlatego w tak łatwy i przejrzysty sposób jest to skonstruowane. Czy tak naprawdę to jest terapia, tak? Długa praca nad człowiekiem? Tak. W wielu dziedzinach, nie tylko w pływalności, ale i w czytaniu, w opanowaniu z wodą, sytuacja awaryjna. W przyswajaniu wiedzy też i informacji. To jest nasza praca. Przed każdymi zajęciami prowadzimy teorię. Najczęściej właśnie jest to godzina teorii, następuje potem przygotowanie sprzętu, to też zabiera czas i dopiero godzina zajęć w wodzie. Więc to są dłuższe zajęcia niż tylko nasze kursowe, na kursie podstawowym zajęcia, które trwają tam godzinkę z lekkim okładem na złożenie i rozłożenie sprzętu. Okej, a ile do tej pory już osób tak wyszkoliłeś mniej więcej? Wiesz co, tak szybko licząc około 50 osób w tych 6 edycjach do tej pory. No to całkiem duża grupa, bym powiedział tak naprawdę. Tak, rzeczywiście jest to spora liczba osób, no i przede wszystkim rokuje to na to, że dalej ten program będzie się rozwijał. Mam nadzieję, zwłaszcza, że ciekawi mnie ta wasza licencja, tak, żeby pojawiło się coś zupełnie innego. To jest ciekawa rzecz. Zobaczymy. Ja też czekam z niecierpliwością, bo widać, że te osoby, które nurkują z nami, chciałyby móc posiadać taki dokument, certyfikat, potwierdzenie ich umiejętności. No zwłaszcza, żeby pójść bezpiecznie gdzieś nurkować na jakieś wody otwarte, tak, na jakiejś bazy nurkowej. Jasne. Brzmi niesamowicie. A jak, może wiesz coś na temat, nie wiem, innych niepełnosprawności, czy osoby na przykład niewidome mogą nurkować?
Wiesz co, ja osobiście miałem tylko kontakt nad wodą z instruktorami, osobami niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi i z osobami niewidomymi. Jest organizacja, która nazywa się HSA, która szkoli instruktorów do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi. Natomiast nie chciałbym się wypowiadać za kogoś, także odsyłam cię do specjalistów, poszukaj, na pewno znajdziesz. Na pewno ich zapytamy, ale skoro są instruktorzy, to znaczy, że się da tak naprawdę, czyli osoba niewidoma może nurkować. Tak, osoba niewidoma może nurkować. Ja mogę ci tylko podać przykład z mojego zanurzenia w Jeziorze Białym w Gostyninie, gdzie prowadziłem bazę w 2016 roku. Brzmi ciekawie. Tak, wyobraź sobie, że pomimo twojego uśmiechu i zdaję sobie sprawę dlaczego, ponieważ w tym jeziorze ta widoczność jest bardzo kapryśna, jest dużo artefaktów. W zachodnim krańcu jeziora na południowym brzegu jest ośrodek, na którym ja skonstruowałem tor podwodny, są platformy. Jest dużo szczupaków, naprawdę dużo szczupaków. Jest tam zatopiona łódź wędkarska i właśnie latem 2016 roku przyjechał instruktor Krzysztof ze swoim podopiecznym i przepraszając mnie, czy może skorzystać z bazy, uświadomił mnie, że jest z osobą niepełnosprawną niewidomą i czy nie będzie nam przeszkadzało, że zamulimy. Jak kursanci OWD. Jak kursanci OWD. Wiesz, mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Ja zapytałem, ale o co chodzi? Więc Krzysztof powiedział, że chodzi o to, że osoba niepełnosprawna czy niewidoma po prostu widzi rękoma. Więc musi wszystkiego dotknąć. Nie dotknie szczupaka, ale jednak te osoby, ich ciekawość i chęć odkrywania też jest tak samo silna jak i nasza. Oni mają swój zmysł wzroku umiejscowiony w dłoniach. I domyślam się, że pewnie lepiej im idzie niż nam, kiedy wpłyniemy w mętną wodę. No myślę, że to z tym się jestem w stanie zgodzić, ponieważ my nie jesteśmy przygotowani do zerowej widoczności, a oni mają już to. Tak, dla nich to naturalne środowisko. Ja pamiętam, jak w Kamieniołomie, projekt Kamieniołom nurkowałem w samo południe, czarno totalnie, ciemno totalnie, zupełnie inne przeżycie, tak? Tak, to jest, wiesz, taka sytuacja, w której często jako nurkowie możemy się znaleźć w momencie, kiedy ktoś wzbudzi to delikatne dno jeziora i możemy stracić kompletnie orientację, czy też właśnie stracić widoczność pod wodą. Do tego też my jako nurkowie musimy być przygotowani, dlatego spokój pod wodą i dobry trening na basenie jest podstawą. Tak naprawdę można trenować w sumie dzięki basenom cały rok. Już takie mi przychodzi pytanie do głowy a propos osoby właśnie niewidome, niepełnosprawne. Jak to jest z komunikacją ze znakami nurkowymi? Zwłaszcza jak ktoś ma problemy, nie wiem, ruchowe albo tiki nerwowe, nie wiem, czy to też trenujecie? Wiesz co, my nie trenujemy z osobami niepełnosprawnymi. Mogę sobie tylko wyobrazić, że osoba niewidoma będzie kontaktowała się ze swoim opiekunem poprzez dotyk. Ale jak to się realizuje? Kamil, proszę, znajdź odpowiednie osoby i źródła i myślę, że to jest temat na kolejny odcinek. Dokładnie. To co, mogę tylko życzyć więcej kursantów w takim razie i większe rozpropagowanie tego projektu Poznaj Głębie, tak? Bardzo dziękuję i czekamy na edycję wiosenną. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku, mam nadzieję. Do usłyszenia. Nie chcesz, by ominęła cię żadna podwodna przygoda? Zapisz się na newsletter. Co 2 tygodnie dostarczymy Ci powiadomienie o kolejnym odcinku. Od wywiadów z ekspertami, a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc do nurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe wideo, filmy. Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia.